Witajcie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was szczegółową analizę tytułu Walide Sultan, czyli sułtanki matki, jednego z najważniejszych i najbardziej symbolicznych stanowisk w historii Imperium Osmańskiego. Prześledzimy ewolucję tej roli od jej początków jako Walide Hatun przez czasy największej potęgi, aż po jej stopniowe zanikanie. Omówimy również związki między tym tytułem a innymi aspektami władzy, jak chociażby wpływ Hazeki Sultan. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, nazywam się Joanna Budzanowska, a znana w sieci jako Mahpeker. Jestem autorką książek cyfrowych i wykładów o Imperium Osmańskim. Linki możecie znaleźć w opisie filmu. Na badania Imperium Osmańskiego poświęciłam 11 lat. Temat, o którym dziś mówię, i jego ewolucja jest szczegółowo opisany w moim e-booku pod tytułem Biografia sułtanek, sułtanat kobiet. I początki Walide Hatun. A więc na początku istnienia Imperium Osmańskiego matka panującego władcy nosiła tytuł Walide Hatun. Słowo Hatun, a raczej Khatun pisane przez K, oznaczało słowo pani, dama i było kojarzone ogólnie w Azji prawie równoznacznie do europejskiej królowej. Oznaczało to konkubinę Hana, czyli władcy. Słowa te miały swoje korzenie w tradycji turecko-mongolskiej, w której kobiety odgrywały istotną rolę w organizacji społecznej. Tak więc Walide Hatun to po prostu pani matka, tak w tłumaczeniu. Walide Hatun towarzyszyły swoim synom, gdy ci pełnili funkcję gubernatorów prowincji, zarządzały jego haremem, dbały o wychowanie wnuków, no i przygotowywały konkubiny do przyszłej roli matek książąt. Przykładem wybitnej Walide Hatun była Aisha Gulbahar, matka Selima I. Przebywając z synem w Trabzonie, regularnie brała udział w audiencjach i zarządzała lokalnymi sprawami. Był to czas, gdy kobiety te miały ogromny wpływ na wychowanie przyszłych sułtanów, lecz ich znaczenie malało, gdy synowie już osiągali pełnoletność i przejmowali pełnię władzy właśnie w prowincji. Kobiety te podlegały tak zwanej zasadzie jedna konkubina, jeden syn, ale o tym już mówiłam na moim poprzednim filmie, choć w skrócie powiem, że chodziło o to, że po prostu kobiety przed erą sułtanatu kobiet sypiały z sułtanem tylko do czasu, zanim urodziły mu syna. Chodziło w tym o to, aby mogły po prostu całkowicie poświęcać się jednemu synowi w jego prowincji książęcej i wychować go na idealnego władcę. Pytacie mnie też czasami, czy na przykład jeżeli miała z nim córkę, z tym sułtanem, no to co wtedy? No to powiem Wam, że to było na przykładzie Aisha Hafsy, tak, że mogły one urodzić mu kilka córek, ale jak urodził się już syn, no to już nie mogło dochodzić między nimi do stosunków. Zmieniło się to od czasów sułtanki Hürrem, jak wiemy, to co też mówiłam w poprzednim filmie. Wraz z rozwojem Imperium Osmańskiego i centralizacją władzy, rola Walide Hatun zaczęła się zmieniać. Przełomowym momentem było wprowadzenie tytułu sułtan dla kobiet z dynastii Osmanów przez Bajazida II. Zrobił on to, aby wyróżnić swoje siostry, czyli tak zwane księżniczki imperialne, na tle innych kobiet w haremie. Wtedy siostry i córki sułtana nosiły już tytuł sułtanek, ale inne kobiety zaś i matki sułtana nadal miały rangę hatun.
Sulejman Wspaniały zaś po raz pierwszy nadał swojej matce Ajsze Hafsie tytuł Walide Sultan, ale nie był to jednak oficjalnie zarejestrowany tytuł. Sulejman próbował wprowadzać liczne zmiany do sułtanatu, więc Ajsze Hafsa oficjalnie, choć nie była zarejestrowana jako sułtanka, to jej rola w haremie już była trochę bardziej rozbudowana niż tych jej poprzedniczek. Każdy jednak nazywał ją i tak sułtanką. Była to nie tylko zmiana semantyczna, lecz także symboliczne podniesienie statusu matki sułtana. Walide Sultan, czyli sułtanki matki, stały się pełnoprawnymi uczestniczkami życia politycznego. Sulejman Wspaniały, który często przebywał właśnie na kampaniach wojennych, powierzał matce całkowity nadzór nad haremem i doradzał jej, i ona również doradzała jemu w sprawach państwowych. Czyli tutaj jej wpływy były ogromne, były w sumie tak wielkie, że po jej śmierci Sulejman poszukiwał nowego, zaufanego doradcy, którym później stała się jego żona Hürrem. Ale jeszcze warto tutaj wspomnieć o tytule w ogóle Hazeki Sultan, który oznaczał ulubienicę sułtana. Tytuł ten został ustanowiony przez sułtana Sulejmana specjalnie dla Hürrem i wznosił ją na pozycję sułtanki równej z księżniczkami imperialnymi. A zrobił to, ponieważ zmarła jego matka Ajsze Hafsa i nie było wiadomo, kto będzie rządził haremem. I Sulejman widział ogromny potencjał właśnie w Hürrem, ale kobieta z tytułem Hatun nie mogła zarządzać haremem, tak więc musiał znaleźć jakieś rozwiązanie, aby stała się sułtanką. W dodatku Hürrem została też pierwszą niewolnicą, która poślubiła sułtana, i po prostu działała w haremie, tak? Była zarządczynią haremu. Kobiety z rangą Hazeki, tak jak Hürrem, odgrywały kluczową rolę właśnie w kształtowaniu polityki dworskiej, miały pierwszeństwo w sprawowaniu władzy nad haremem, gdy matka już po prostu nie żyła, tak? Matka sułtana. Co stało się też, właśnie tak jak wiemy w przypadku Hürrem, ale i w przypadku sułtanki Kösem. Sułtanka Kösem również została Hazeki i rządziła haremem po śmierci sułtanki Handan. Ich wpływy niejednokrotnie rywalizowały również z Walide. Konflikty między Walide a Hazeki też często prowadziły do różnych intryg i walk o władzę, jak na przykład w przypadku Nurbanu czy Safije. One bardzo się nie lubiły i ze sobą konkurowały. I niektóre Hazeki też nie miały jednak trwałego statusu, bo po śmierci sułtana ich znaczenie w ogóle drastycznie malało, podczas gdy Walide Sultan już jako matka nowego władcy obejmowała najwyższą pozycję właśnie w hierarchii haremu. Inne kobiety, też Hazeki, musiały po prostu udać się wtedy do starego pałacu, tak zwanego Pałacu Łez. Już też, jako że niektóre nawet nie miały z sułtanem dzieci, to mogły nawet być wydawane za mąż za kogoś innego. Murad III odegrał kluczową rolę w umocnieniu pozycji sułtanki matki, nadając jej oficjalny status prawny. Od tego momentu Walide Sultan były uważane za jedne z najważniejszych postaci w państwie, równorzędne w sumie z wielkim wezyrem. W XVI i XVII wieku kobiety takie jak Kösem czy Turhan nie tylko zarządzały haremami, ale także brały czynny udział w polityce zagranicznej, organizowały działalności charytatywne i budowały monumentalne meczety. Zostawały regentkami, Kösem Sultan, jedna z najbardziej znanych Walide, przez lata rządziła imperium jako regentka dla swoich nieletnich synów, i wnuka. Wykorzystywała swoją właśnie pozycję do zawierania sojuszy i utrzymywania stabilności wewnętrznej w państwie. Jej tragiczna śmierć podczas zamachu pokazuje, że jednak władza Walide Sultan nie była pozbawiona ryzyka.
No, w XVIII i XIX wieku wraz z modernizacją imperium i osłabieniem roli sułtanów znaczenie Wali de Sultan zaczęło maleć. Kobiety te wciąż odgrywały istotną rolę w organizacji haremu i działalności charytatywnej, lecz ich wpływy polityczne były już znikome. Proces ten był związany z rosnącym wpływem europejskich modeli monarchii i zmianami w strukturze administracyjnej imperium. Tytuł Wali de Sultan przeszedł niezwykłą ewolucję od skromnych początków właśnie jak Wali de Hatun przez czasy potęgi i politycznych intryg, aż po jego stopniowy upadek. To właśnie w połączeniu z rolą Hazeki, to ta historia po prostu pokazuje, jak wielki wpływ miały kobiety na funkcjonowanie jednego z największych imperium świata. Mam nadzieję, że ta analiza pozwoliła Wam lepiej zrozumieć, jak ważne były te postacie dla kształtowania historii. Jeśli podobał Wam się ten materiał, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.